Lekcja 1. Godziny śniadaniowe. Śniadania serwowane są w naszej jadalni od 7:00 do 10:30. To dobry moment. Daj każdemu szansę na posiłek. Zdecydowanie. Uwielbiam leniwe śniadania w podróży. Ja też. To nastraja pozytywnie na nadchodzący dzień. Wolisz śniadanie treściwe czy coś lżejszego? Zazwyczaj wybieram połączenie obu. Trochę białka i trochę owoców. To świetny wybór. Dodaje energii na poranne aktywności. Dokładnie. Poza tym, kiedy podróżuję, lubię próbować lokalnych dań śniadaniowych. To jest najlepsze. Każdy region ma swoje specjały. Lekcja 2. Sztuka i rzemiosło. Hej, czy kiedykolwiek próbowałeś wykonywać jakieś prace plastyczne w domu? Tak, uwielbiam to. To świetny sposób na wyrażenie kreatywności. To wspaniale. Jakie projekty lubisz? Lubię malować i robić ręcznie robione kartki dla przyjaciół. Ręcznie robione kartki to taki osobisty akcent. Czy używacie specjalnych materiałów? Tak, lubię używać różnych rodzajów papieru i ozdób. Brzmi tak kreatywnie. Masz jakiś ulubiony projekt, który stworzyłeś? Kiedyś zrobiłam album z dzieciami z podróży i wyszło świetnie. Brzmi wspaniale. To wspaniały sposób na zachowanie wspomnień. Lekcja 3. Widoczność marki. To świetny pomysł na zwiększenie widoczności marki. Dziękuję. Jaki jest budżet tej kampanii? Powinniśmy przeznaczyć wystarczająco dużo środków, aby skutecznie dotrzeć do naszej grupy docelowej. Zdecydowanie. Ważne jest, aby inwestować smadzie w marketing. Czy uważasz, że powinniśmy skupić się na reklamach w mediach społecznościowych? Tak, media społecznościowe są idealnym sposobem na nawiązanie kontaktu z naszymi odbiorcami. Zgadzam się. Pozwala to na bezpośrednią interakcję, co jest cenne. Ponadto możemy łatwo śledzić sukcesy naszych kampanii. Dokładnie. Analityka może nam pomóc w dostosowaniu naszych strategii. Lekcja 4. Doświadczenia podróżnicze. Miło to słyszeć. Które rejony odwiedziłeś? Odwiedziłem takie kultowe zabytki jak Big Ben i Tower of London. To miejsca, które trzeba zobaczyć. Czy podobała Ci się historia, która się za nimi kryje? Zdecydowanie. Fascynujące było poznawanie ich historii. Historia naprawdę ożywia te miejsca, prawda? Tak, spacer po tych miejscach był jak podróż w czasie. Czy podczas podróży wydarzyło się coś jeszcze ciekawego? Uwielbiałam zwiedzać lokalne targi. Były tak pełne życia. Targi są wspaniałą okazją do poznania lokalnej kultury. Lekcja 5. Efektywność kosztowa. W przeliczeniu na osobę koszt ten był znacznie niższy niż wyposażenie 12,5 miliona pojazdów. To imponujące. Pokazują, jak skuteczne może być budżetowanie. Zdecydowanie.
Znalezienie opłacalnych rozwiązań jest kluczowe w przypadku dużych projektów. Tak, każdy zaoszczędzony dolar może zostać przeznaczony na inne, ważne cele. Czy szukałeś konkretnych strategii mających na celu redukcję kosztów? Ja tak, myślę, że zakupy hurtowe i negocjacje mogą naprawdę pomóc. To mądre podejście. Chodzi o maksymalizację zasobów. Dokładnie. Ponadto współpraca z dostawcami może prowadzić do lepszych ofert. To prawda. Budowanie silnych relacji może przynieść korzyści na dłuższą metę. Lekcja 6. Przygody z lodami. Dotarcie do lodziarni zajmuje około 2 godzin plus czas spędzony tam. Brzmi jak fajna wycieczka. Masz ulubiony smak lodów? Uwielbiam ciasto z kawałkami czekolady. To klasyka. Świetny wybór. Zwykle wybieram mietę z kawałkami czekolady. Miętowo-czekoladowa przekąska to orzeźwiający pomysł, zwłaszcza w upalne dni. Dokładnie. Myślisz, że powinniśmy wyjść wcześniej, żeby uniknąć tłumu? Tak, to dobry pomysł. Im wcześniej pójdziemy, tym większa szansa, że będziemy mogli się nim cieszyć. Poza tym możemy się nie spieszyć i naprawdę delektować smakami. Zdecydowanie. Lubię próbować nowych smaków za każdym razem, gdy tam jestem. Lekcja 7. Montaż opraw. To dobry dowód na to, jak trudne było zainstalowanie urządzeń. Tak, pamiętam, że ten projekt zabrał mi mnóstwo czasu i wysiłku. Naprawdę. Co było dla ciebie największym wyzwaniem? Myślę, że najtrudniejsza kwestia było idealne dopasowanie wszystkiego. Zgadzam się. Nawet drobna niewspółciowość może powodować wiele problemów. Dokładnie. Martwiłem się, że nie zdarzymy. Ale w końcu udało nam się to zrobić. Tak, a efekt końcowy wyglądał fantastycznie. Na pewno było warto włożyć w to tyle ciężkiej pracy. Lekcja 8. Połączenia sieciowe. Tak, wymieniliśmy się wizytówkami i nawiązaliśmy kontakt także na LinkedIn. To wspaniale. Networking jest dziś tak ważny. Całkowicie się zgadzam. Otwiera to mnóstwo możliwości. Czy skontaktowałeś się już z kimś ze swoich nowych kontaktów? Tak, wysłałem kilka wiadomości z prośbą o potwierdzenie. Świetnie. Zawsze milo jest podtrzymać rozmowę. Tak, uważam, że pomaga budować silniejsze relacje. Dokładnie. Poza tym nigdy nie wiadomo, kiedy znajomość może zaowocować oferta pracy. Jasne. Jestem podekscytowany, widząc, dokąd te nowe połączenia nas zaprowadzą. Lekcja 9. Geografia Michigan. Michigan leży w całości na terenie Stanów Zjednoczonych i stanowi część granicy z Kanadą. Tak, ciekawe, że geografia odgrywa tak znaczącą rolę. Dokładnie. Wielkie jeziora stanowią istotną część jego tożsamości. Naprawdę, piękno tamtejszej przyrody jest oszałamiające. Czy odwiedziłeś któreś z jezior?
Tak, byłem nad jeziorem Michigan i czułem się, jakbym był oceanem. To prawda. Plaże też są piękne. Absolutnie. Uwielbiam, jak wyglądają zachody słońca nad wodą. Zapiera dech w piersiach. Michigan ma tak wiele do zaoferowania pod względem przyrody. Lekcja 10. Podstawy opieki nad kotem. To dobry pomysł. Ja też daję mojemu kotu mnóstwo drapaków. Tak, naprawdę ich potrzebuję, aby ich pazury były zdrowe i aktywne. Zgadzam się. Pomaga to również zapobiegać porysowaniu mebli. Dokładnie. Poza tym fajnie jest patrzeć, jak korzystają z drapaków. Tak bardzo się w to angażują. To jak i własny, mały trening. Tak, i zapewnia im rozrywkę, co jest ważne. Czy masz różne rodzaje drapaków dla swojego kota? Ja tak. Mam jedno wysokie, a drugie płaskie, więc ma wybór. Sprytne. Różnorodność może sprawić, że będą chcieli z nich korzystać. Lekcja 11. Zakupy w poszukiwaniu okazji. Zdecydowanie rozważę obie opcje i zobaczę, gdzie znajdę najlepsze oferty. Brzmi jak sprytny plan. Porównywanie cen to zawsze dobry pomysł. Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o większe zakupy. Dokładnie. Znalazłeś jakieś dobre strony z ofertami? Mam. Jest kilka, które zawsze mają świetne oferty. To pomocne. Lubię też skorzystać z aplikacji, które informują mnie o wyprzedażach. Świetnie. Oszczędzają czas i gwarantują, że nigdy nie przegapisz okazji. Tak, zawsze sprawdzam kupony, zanim coś kupię online. Mądre posunięcie. Każda zaoszczędzona kwota w końcu się liczy. Lekcja 12. Pakowanie się na podróż. Przekąski? Tak, przynieśmy kanapki i owoce. Świetny pomysł. Łatwo jest pakować i idealnie nadaje się na podróż samochodem. Dokładnie. A do tego dodadzą nam energii na cały czas. I nie zapomnij o kremie z filtrem. Na pewno się przyda. Jasne. Słońce potrafi być intensywne, zwłaszcza w ciągu dnia. Tak, przekonałem się o tym na własnej skórze podczas poprzedniej podróży. Auć, oparzenia słoneczne potrafią naprawdę zepsuć dobrą zabawę. Zdecydowanie. Chcę, żeby ta podróż była przyjemna od początku do końca. U mnie też. Upewnijmy się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Lekcja 13. Podazanie za wsparciem. To wyjaśnia, dlaczego mają tak duże grono zwolenników i wsparcie. Tak, spójność i jakość naprawdę mają znaczenie w budowaniu społeczności. Dokładnie. Ludzie cenią autentyczność i zaangażowanie. Zgadzam się. Chodzi o nawiązanie kontaktu z publicznością. Widziałeś ich najnowszą kampanię? Tak, imponujące jest to, jak angażują w ten proces swoich obserwatorów. To świetna strategia. Wzmacnia lojalność i zaufanie. Zdecydowanie.
Ludzie uwielbiają czuć się częścią czegoś większego. Tak, i zachęca ich to do rozpowszechniania tej informacji. Lekcja 14. Wygoda transportu. Brzmi idealnie. Czy łatwo tam dotrzeć komunikacją miejską? Tak, jest bardzo łatwo dostępne. Jest tam wiele linii autobusowych. Świetnie. To o wiele ułatwia planowanie. Zdecydowanie. Uwielbiam, gdy łatwo jest dotrzeć do miejsc. Ja też. Oszczędza to czas i sprawia, że doświadczenie jest przyjemniejsze. Tak, jest to również przyjazne dla środowiska. Dokładnie. Sprawdziałeś rozkład jazdy autobusów. Ja tak, kursuję często, co jest dużym plusem. To pocieszające. To znaczy, że nie będziemy musieli długo czekać. Lekcja 15. Oszczędzanie wody. Jednakże na przestrzeni lat ilość wody faktycznie zmalała. Tak, uwielbiam pracę w Bals Falls, ponieważ lubię podziwiać piękno natury. To takie wyjątkowe miejsce. Wodospady są oszałamiające. Zdecydowanie, ale niepokojące jest obserwowanie spadku poziomu wody. Tak, ochrona przyrody jest niezwykle ważna dla zachowania tego piękna. Zgadzam się. Każdy, nawet najmniejszy wysiłek, ma znaczenie w ochronie naszych zasobów naturalnych. Zdecydowanie. Czy brałeś udział w jakichś akcjach na rzecz ochrony środowiska? Tak, brałem udział w akcjach sprzątania okolicy. To fantastyczne. Wspaniale jest móc wnieść swój wkład w społeczność. Lekcja 16. Większy sukces. To świetna wiadomość. Co Twoim zdaniem przyczyniło się do wzrostu? Uważam, że rolę odegrało kilka czynników, w tym udoskonalenie strategii marketingowych. Zdecydowanie. Skuteczny marketing może naprawdę zwiększyć widoczność. Tak, myślę, że opinie klientów również odegrały kluczową rolę w dokonaniu niezbędnych zmian. To świetna uwaga. Słuchanie klientów może prowadzić do lepszych produktów lub usług. Dokładnie. Poza tym, angażowanie się w społeczność pomaga budować zaufanie. Zdecydowanie. Budowanie relacji z klientami może prowadzić do lojalności. A rekomendacje przekazywane ustnie mogą być niezwykle skuteczne. Zdecydowanie. To niesamowite, jak jeden zadowolony klient może zaowocować wieloma kolejnymi. Lekcja 17. Lekcje przyszłych podróży. Gdybyś mógł zmienić cokolwiek w swoich przyszłych podróżach, co by to było? Myślę, że nauczyło mnie to, jak ważne jest planowanie z wyprzedzeniem. To cenna lekcja. Co masz na myśli, mówiąc o planowaniu? Cóż, posiadanie ogólnego planu podróży pozwala zmaksymalizować wrażenia. Zgadzam się. Łatwo przegapić najważniejsze atrakcje bez planu. Dokładnie, ale nauczyłam się też zostawiać trochę czasu na spontaniczność. To świetna równowaga. Elastyczność może prowadzić do nieoczekiwanych przygód. Tak,
Niektóre z moich najlepszych doświadczeń wynikały z nieplanowanych sytuacji. Wygląda na to, że miałeś kilka niezapomnianych podróży. Lekcja 18. Opieka i wsparcie. Ponieważ bardzo dobrze się nimi opiekowałem, odszedł i powiedział mi, żebym kontynuował dobrą pracę. Wspaniale to słyszeć. Wygląda na to, że zrobiłeś pozytywne wrażenie. Tak, wierzę, że poświęcenie naprawdę się opłaca. Oczywiście, ludzie zauważają, kiedy się starasz. Miło jest widzieć, że inni doceniają Twoją ciężką pracę. Pewnie. Czy ostatnio dostałeś jakieś inne komplementy? Tak, zostałem pochwalony za dbałość o szczegóły w projekcie. To fantastyczne. Dbałość o szczegóły to niezwykle ważna umiejętność. Zgadzam się. To naprawdę pomaga w osiąganiu wysokiej jakości rezultatów. Lekcja 19. Przygody czytelnicze. To tak, jakby czytanie przenosiło nas do innego kraju. Czy to nie niesamowite? Kaski mogą zabrać cię wszędzie, bez wychodzenia z domu. Zdecydowanie. Uwielbiam to, jak dobra historia pozwala zanurzyć się w innej kulturze. Tak, poszerza perspektywę i rozumienie świata. Czy masz ulubioną książkę, która wywołuje u ciebie takie emocje? Tak, niedawno przeczytałem jedną serię książek w Japonii, która była przepięknie napisana. Brzmi intrygująco. Chętnie dowiem się o tym więcej. Opisy krajobrazów i tradycji były tak żywe. Mogę sobie wyobrazić. Dobrze napisana książka może być jak podróż. Lekcja 20. Budżetowanie wyborów. Tyle możliwości. Jaki masz budżet na tę podróż? Mogę wydać do $150 za noc na nocleg. To rozsądne. Znalazłeś jakieś dobre opcje w tym przedziale cenowym? Tak, widziałem kilka fajnych miejsc, które odpowiadały mojemu budżetowi. Świetnie. Zawsze dobrze jest mieć wybór. Dokładnie. Lubię mieć możliwość porównywania udogodnień i cen. Czy rozważyłeś jakieś konkretne funkcje, których potrzebujesz? Wolę miejsca, które oferuje bezpłatne śniadanie i Wi-Fi. To zdecydowanie miłe korzyści. Mogą zaoszczędzić pieniądze i czas. Lekcja 21. Rozwiązanie perspektyw. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie różne perspektywy. Oczywiście, pomaga nam zrozumieć różne punkty widzenia. Tak. Czasami możemy być zaskoczeni tym, czego się dowiemy. Dokładnie. Słuchanie innych naprawdę poszerza horyzonty. Czy kiedykolwiek zmieniłeś swoje zdanie po wysłuchaniu opinii kogoś innego? Tak, zdarzały się chwilę, kiedy zdawałem sobie sprawę, że nie wziąłem pod uwagę wszystkich aspektów. Oto piękno otwartości umysłu. Prowadzi do rozwoju. Zdecydowanie, to niezbędne w dyskusjach i debatach. Myślę, że pomaga to również w relacjach osobistych. Lekcja 22. Możliwości kariery w medycynie. Istnieją również inne prace w dziedzinie medycyny. Tak,
na przykład zawód technika rentgenowskiego lub technika laboratoryjnego. Te role są niezbędne. Odgrywają kluczową rolę w opiece nad pacjentem. Zdecydowanie. Każde stanowisko ma wpływ na cały system opieki zdrowotnej. Czy kiedykolwiek rozważałeś którąś z tych ścieżek? Tak, myślę, że praca w laboratorium byłaby fascynująca. Naprawdę! Nauka stojąca za diagnostyką jest intrygująca. Tak, i daje mi satysfakcję świadomość, że pomagam innym czuć się lepiej. Dokładnie. Jest tak wiele sposobów, aby zmienić opiekę zdrowotną. Lekcja 23. Próbowanie nowych aktywności. Możesz spróbować już dziś. Powinieneś. To świetny sposób na sprawdzenie samego siebie. Zdecydowanie. Próbowanie nowych rzeczy może być naprawdę satysfakcjonujące. Tak, pomagać się rozwijać i odkrywać nowe zainteresowania. Czy pomyślałeś o czymś konkretnym, czego chciałbyś spróbować? Zastanawiam się nad zapisaniem się na kurs gotowania. Brzmi ciekawie. Brzmi jak fantastyczny pomysł. Gotowanie to niezwykle cenna umiejętność. Jasne. Poza tym fajnie byłoby poznać nowych ludzi. Zdecydowanie. Zajęcia mogą być świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi. Lekcja 24. Budżetowanie na zakwaterowanie. Cena jest rozsądna, $300. Czy to dla ciebie w porządku? Tak, mieści się w moim budżecie. Co obejmuje? W cenę wliczone jest śniadanie i Wi-Fi, co jest świetną zaletą. Świetnie. Takie udogodnienia mogą wiele zmienić. Dokładnie. Poza tym jest w dobrej lokalizacji, blisko głównych atrakcji. Brzmi jak sytuacja, w której wszyscy wygrywają. Cieszę się, że tam zostanę. Ja też. Będzie miło mieć wszystko pod ręką. Tak, uwielbiam możliwość eksploracji bez większych problemów. Zarezerwujmy to jak najszybciej. Lekcja 25. Świadomość ekologiczna. Jest to istotne, ponieważ naukowcy uważają, że zbyt duża ilość dwutlenku węgla w powietrzu może być przyczyną globalnych problemów klimatycznych. Tak, to palaca sprawa, która wszyscy musimy się zająć. Dokładnie. Redukcja emisji jest kluczowa dla zdrowia naszej planety. Czy czytałeś jakieś nowe badania na ten temat? Tak, to alarmujące, jak szybko zachodzą zmiany. Tak, zrozumienie nauki może pomóc nam podejmować świadome decyzje. Zdecydowanie. Każdy, nawet najmniejszy wysiłek, może mieć większy wpływ. Zgadzam się. Powinniśmy zachęcać innych do przyłączenia się do tego wysiłku. Tak, podnoszenie świadomości jest kluczowym elementem wprowadzania zmian. Lekcja 26. Humor kulturowy. Wielu ludzi z innych krajów przyjeżdża tutaj i nie rozumie naszej komedii. To prawda. Humor może być bardzo specyficzny kulturowo. Dokładnie. To, co śmieszy jedną osobę, może nie rezonować z inną. Tak,
Zauważyłem, że niektóre żarty opierają się w dużej mierze na odniesieniach kulturowych. Zdecydowanie. Nowicjuszom może być trudno w pełni docenić humor. Myślę, że dla komików ważne jest, aby zdawali sobie sprawę ze swojej publiczności. Oczywiście mogą dostosować swój materiał, aby był bardziej inkluzywny. Świetna uwaga. Humor ma moc leczenia ludzi. Dokładnie. To uniwersalny język, który potrafi przełamywać bariery. Lekcja 27. Nauczanie empatyczne. Przywróciła mu część wzroku i od tamtej pory wiedziała, co znaczy być niewidomym. To musiało być dla niej głębokie przeżycie. Zdecydowanie. To prawdopodobnie zmieniło jej spojrzenie na nauczanie. Mogę sobie wyobrazić to, że to przeżyła, sprawiło, że stała się bardziej empatyczna. Tak, stała się wyrozumiałą nauczycielką, rozumiejącą wyzwania swoich uczniów. To inspirujące. Nauczyciele z osobistymi doświadczeniami mogą wywrzeć głęboki wpływ na uczniów. Dokładnie. Pomaga im stworzyć wspierające środowisko edukacyjne. Podziwiam nauczycieli, którzy robią coś więcej dla swoich uczniów. Ja też. Naprawdę zmieniają życie. Lekcja 28. Zakupy w sklepie outdoorowym. Zwykle chodzę do pobliskiego sklepu turystycznego. Mają duży wybór. Świetnie. Jakiego rodzaju przedmioty oferuje? Mają wszystko od sprzętu kempingowego po sprzęt turystyczny. Świetnie. Szukam nowych butów trekkingowych. Zawsze mają w ofercie renomowane marki, więc na pewno znajdziesz coś dobrego. To pocieszające. Chcę czegoś trwalego na trudne szlaki. Zdecydowanie. Wysokiej jakości sprzęt jest niezbędny, gdy jesteś na łonie natury. Zgadzam się. Dobra para butów może zdziałać cuda. Zaplanujmy razem wycieczkę do sklepu. Lekcja 29. Refleksja nad zmianami. Wraz z rozpadem mojego małżeństwa i Iranem stanęłam w obliczu najgłębszego żalu. To brzmi naprawdę trudno. Jak sobie radzisz? Nie było łatwo, ale powoli znajduję sposoby na wyleczenie. Mogę sobie wyobrazić. Ważne jest, żeby dać sobie czas na przetworzenie wszystkiego. Tak, pisanie pomogło mi zastanowić się nad moimi uczuciami. To świetne ujście. Czy uważasz to za terapeutyczne? Zdecydowanie. Pozwala mi to wyrazić emocje, które w przeciwnym razie mógłbym stłumić. Myślę, że to zdrowe podejście. Czy masz wsparcie ze strony przyjaciół lub rodziny? Tak, jestem wdzięczny za ich wsparcie w tym trudnym czasie. Lekcja 30. Wyznaczanie celów. Stawiam sobie małe cele i nagradzam się smakołkami, które nie są jedzeniem, gdy je osiągnę. To fantastyczne podejście. Utrzymuje wysoki poziom motywacji bez narażania zdrowia. Dokładnie. Uważam, że świętowanie małych zwycięstw robi wielką różnicę. Zdecydowanie. Ważne jest, aby dostrzegać postępy, niezależnie od tego, jak male. Tak. Jakiego rodzaju nagrody zazwyczaj wybierasz?
Lubię kupić sobie nowa ksiaskę lub skorzystać z dnia w spa. Brzmi wspaniale. Dbanie o siebie jest niezbędne, żeby dbać o siebie. Zdecydowanie. Pomaga mi to utrzymać koncentrację i motywację do osiągnięcia kolejnego celu. Może i ja zastosuję tę strategię. Brzmi skutecznie. Lekcja 31. Energia odnawialna. Jest czysta, obfita i zrównoważona. Całkowicie się zgadzam. Energia słoneczna ma wiele korzyści dla środowiska. Tak, Zmniejsza to naszą zależność od paliw kopalnych, co jest kluczowe dla planety. Dokładnie. Dodatkowo może obniżyć rachunki za prąd dla właścicieli domów. to świetna zachęta. Rozważałeś może instalację paneli słonecznych w domu? Tak, właśnie sprawdzam koszty i opcje instalacji. Na dłuższą metę się opłaca. Wiele programów oferuje zachęty do instalacji. Dobrze wiedzieć. Zdecydowanie poszukam więcej informacji. To inwestycja zarówno w środowisko, jak i Twoje przyszłe oszczędności. Lekcja 32. Preferencje muzyczne. Fascynujące jest to, jak różne są gusta muzyczne ludzi. Niektórzy lubią rocka, inni muzykę klasyczną. Zdecydowanie. Muzyka to bardzo osobisty wybór i ukaz tego może wywołać inne emocje. Prawda? Uwielbiam to, że pojedyncza piosenka może dla każdego oznaczać coś zupełnie innego. Dokładnie. Jaki jest twój ulubiony gatunek? Naprawdę lubię jazz. Ma niepowtarzany rytm i klimat. Jazz jest cudowny. Uwielbiam, jak ogromna rolę odgrywa w nim improwizacja. Tak, To tak, jakby każdy muzyk dodawał coś od siebie do występu. Czy grasz na jakimś instrumencie? Gram trochę na gitarze. A ty? Lekcja 33. Duch rywalizacji. gra w tenisa na poziomie wyczynowym była intensywna. 5 lat po przejściu na emeryturę, nagły zabieg w szpitalu uratował mu życie. Brzmi poważnie. Co dokładnie się stało? Podczas meczu zasłabł i okazało się, że ma poważny problem zdrowotny. WoW, to musiało być szokujące przeżycie dla wszystkich zaangażowanych. Naprawdę tak było. To zmusiło go do ponownego przemyślenia priorytetów po wyzdrowieniu. Mogę sobie wyobrazić, zdrowie jest tak ważne, zwłaszcza dla sportowców. Dokładnie. Zrozumiał, że przekraczanie granic nie zawsze jest warte zachodu. To cenna lekcja. Czy wróci potem do tenisa? Tak, ale spojrzał na to z nowej perspektywy, zrównoważyć rywalizację i zdrowie. Lekcja 34. Percepcja publiczna. Gdyby publicznie wypowiedziała się o tym kobieta, nazwano by ją Nawratilową. To ciekawe. To pokazuje podwójne standardy w sporcie i społeczeństwie. Zdecydowanie. To frustrujące, że kobiety są często oceniane surowiej. Tak, kluczowe jest docenianie osiągnięć wszystkich sportowców, niezależnie od płci. Dokładnie.
Należy skupić się na talencie i zaangażowaniu, a nie na pułkownici. Zgadzam się. Czy ta dyskusja wynikła z jakiegoś konkretnego wydarzenia? Tak, chodziło o niedawny incydent z udziałem pewnej sportsmenki. To ma sens. Ważne jest, aby otwarcie poruszać tę kwestię. Zdecydowanie. Takie rozmowy mogą zmienić postrzeganie społeczne. Lekcja 35. Podstawy sieciowania. Gorąco polecam nawiązywanie kontaktów i podążanie za trendami w branży. Świetna rada. Networking naprawdę otwiera drzwi do nowych możliwości. Dokładnie. Poznawanie nowych ludzi może prowadzić do współpracy i partnerstwa. Tak, odkryłem, że uczestnictwo w branżowych wydarzeniach to świetny sposób na nawiązanie kontaktów. Oczywiście. Poza tym możesz uczyć się na doświadczeniach innych. Jasne, ważne jest dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami. W jakich wydarzeniach zazwyczaj uczestniczysz? Staram się uczestniczyć w warsztatach i konferencjach związanych z moją dziedziną. To sprytne. Ja też szukam nadchodzących wydarzeń, w których mógłbym wziąć udział. Bądźmy czujni razem. Z kumplem zawsze jest lepiej.